Technologia żywności to nauka, która tak bardzo odnosi się do natury roślin, zwierząt, człowieka, do takich zagadnień etycznych związanych właśnie z produkcją, wykorzystaniem żywności i zapewnieniem, szczególnie w dzisiejszych czasach dość niepewnych, właśnie takiego bezpieczeństwa, żywnościowego bezpieczeństwa dla wszystkich społeczeństw. Każdy z nas musi jeść i pić, a niewiele osób zdaje sobie sprawę, ile czasu, pracy, surowców, energii trzeba włożyć, żeby wypuścić na rynek pojedynczy produkt, ulepszyć już obecny. W ramach doktoratu w mojej pracy zajmuję się badaniem, poszukiwaniem tak naprawdę nowych i użytecznych w przemyśle biocząsteczek poprzez badanie profili metabolicznych mikroorganizmów z różnych środowisk, na przykład ze środowisk ekstremalnych. A cząsteczki te często posiadają unikatowe właściwości, które z powodzeniem znajdują zastosowanie na przykład w przemyśle spożywczym, w rolnictwie, ale też w innych sektorach gospodarki. W ramach mojej pracy doktorskiej zajmuję się funkcjonalizacją bakteryjnej nanocellulozy, czyli dokonuję określonych zmian w strukturze, a tym samym właściwościach tego biopolimeru w celu wykorzystania tego materiału do dedykowanych potrzeb i aplikacji. To może być całe opakowanie, jak również wkładka taka do żywności, która na przykład poprzez zmianę koloru wskazuje nam, że dochodzi do psucia się żywności. Są również takie opakowania, które poprzez wydzielanie określonych substancji bioaktywnych neutralizują właśnie jełczenie czy psucie się żywności. Mam w zamyśle produkcję opakowań bio, czyli ekoinnowacyjnych i bio, czyli z bakteryjnej nanocellulozy, czyli polimeru produkowanego przez bakterie. Wszyscy staramy się, aby zredukować generowane odpady, nadać im nową wartość, nadać im nowe życie i nie marnować w ten sposób żywności w ostatecznym rozrachunku. W swoich badaniach staram się opracować komponenty paszowe albo nawet całą gotową paszę z biomasy odpadowej z przemysłu rolno-spożywczego. Głównym punktem badań nad taką paszą czy komponentu paszowego jest sprawdzenie już w użyciu, czyli czy dany produkt będzie przez zwierzę metabolizowane we właściwy sposób, czy nie będzie miało to jakichś negatywnych interakcji z florą jelitową danego zwierzęcia. I w tym celu właśnie stosujemy sztuczny układ pokarmowy, który pozwala nam zasymulować warunki układu pokarmowego zwierzęcia bez narażania go na jakąkolwiek szkodę. Studiowanie w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej dało mi możliwość podniesienia swoich kompetencji językowych, a także uzyskania współpracy z wieloma ośrodkami badawczymi i instytutami na całym świecie. Jakoś ta nauka, te prowadzenie badań, praca w laboratorium z każdym następnym etapem coraz to bardziej wciąga i bardziej to pasjonuje. Najbardziej w doktoracie pociąga mnie to, że łączy on rozwiązywanie konkretnych problemów z badaniem wcześniej niezbadanych rzeczy, zjawisk, systemów. Ten element niewiadomej jest dla mnie najbardziej chyba inspirującą i motywującą częścią całego doktoratu. The production of the film was financed from the funds of the Polish National Agency for Academic Exchange within the program STER, Internationalization of Doctoral Schools as part of the realization of the project Curriculum for Advanced Doctoral Education and Training, Cadet Academy of Łódź University of Technology.